Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Seata Ibizy. Seat Ibiza to najważniejszy model dla hiszpańskiej marki. To właśnie Ibiza jest najlepiej sprzedającym się samochodem w historii marki i to właśnie o Ibizie najczęściej myślimy, jak słyszymy słowo Seat. O Ibizie i o Leonie, bo to dwa najpopularniejsze auta. W sumie to nowa Ibiza jest bardzo podobna do Leona. I tak jeszcze słowem wstępu, to już piąta generacja Ibizy, a pierwsza swoją premierę miała w 1984 roku, czyli już 35 lat temu. Szmat czasu. Dobra, ale skupmy się na najnowszym wcieleniu. Tak jak już powiedziałem, wizualnie auto przypomina Leona, ale to nie wada, bowiem Leon to przepiękne auto. I Ibiza również jest bardzo ładna, zwłaszcza z pakietem FR. Chociaż jest jedna ogromna wada, a przynajmniej ja tego nie cierpię. Atrapy wydechów. Fuj. Ale poza tym bardzo mi się podoba, zwłaszcza w tym pięknym czerwonym lakierze i na ogromnej, jak na tę klasę, 18-calowej feldze. Tylko wtedy tarcze hamulcowe wydają się tak śmiesznie malutkie, ale uwierzcie mi, siła hamowania jest wystarczająca. To, co też zawsze lubiłem w Seatach, to detal, jakim jest otwieranie bagażnika za pomocą znaczka. Co prawda często widywałem, jak jeżdżący starszy Leon miał podniesiony znaczek podczas jazdy, a to już tak fajnie nie wygląda. Ale wróćmy do bagażnika. Ten ma pojemność 355 litrów, czyli całkiem nieźle jak na tę klasę. Kufer nie ma podwójnego dna, a pod podłogą znajdziemy bezpośrednio koło zapasowe i zestaw kluczy. Tylną kanapę możemy też łatwo położyć, ale niestety po jej złożeniu jest spory uskok. Dodatkowo w bagażniku znajdziemy dwa haczyki na zakupy. Miłym zaskoczeniem jest ilość miejsca z tyłu, gdzie bez problemu się zmieściłem, a mam 186 cm wzrostu. Zarówno na nogi, jak i na głowę mamy kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Szkoda, że z tyłu nie mamy żadnych udogodnień w postaci podłokietnika, nawiewów czy chociażby złącza USB. Nawet w tyle fotela nie ma miejsca na gazety czy książki. Również z przodu nie można narzekać na brak miejsca. Jest go wystarczająco. Zarówno fotel, jak i kierownica są regulowane manualnie. Mamy też podłokietnik, niestety regulowany tylko w jednej płaszczyźnie, poziomej. Podobnie jak w Seacie Leonie, tak i w Ibizie wnętrze jest bardzo proste i nieco smutne. Ożywić go mogą dwa detale, jakimi są cyfrowe zegary oraz ekran multimediów. Ten pierwszy jest opcją i akurat w testowanym egzemplarzu nie był on na wyposażeniu. Chociaż te standardowe, analogowe zegary są bardzo czytelne i proste, a to też jest zaletą. Na środku pomiędzy zegarami mamy komputer pokładowy, z poziomu którego możemy też obsłużyć audio czy nawet telefon. Drugi ekran to dla mnie mała ciekawostka, bowiem w konfiguratorze dla wersji FR występuje większy ekran w standardzie, bez dopłaty. Inne testowane egzemplarze Ibizy przez konkurencję również miały większy ekran, ale nie ja. Ja miałem starszą, podstawową konstrukcję, która już nieco trąci myszką. Trąci z pasowaniem w deskę, bowiem dziś właśnie robi się ekrany zlane z deską, a nie tak dopasowane z grubą ramką. Ale za to system ten jest super prosty w obsłudze i działa dość płynnie. A i co ciekawe, ten ekran jest w standardzie w każdej wersji wyposażenia w Ibizie. Nie mówiłem też nic o materiałach użytych do wykończenia środka. Te są w większości twarde i średnio przyjemne w dotyku. W odmianie FR mamy też plastikową czerwoną nić, którą jest przeszyta deska rozdzielcza. W sumie nie wygląda to najgorzej. Nieźle też prezentują się schowki w kabinie, gdzie mamy nawet miejsce na telefon i to z ładowarką indukcyjną. Oczywiście w opcji. Są też miejsce na napoje, na pilota od garażu, czy zamykane schowki w podłokietniku oraz przed pasażerem. Dobra, ale pora zajrzeć pod maskę. Obecnie Seat Ibiza może mieć pod maską jeden z dwóch silników benzynowych, trzycylindrowych. Do wyboru mamy albo 1.0 MPI, czyli wolno ssący silnik o mocy 80 koni, albo 1.0 TSI o mocy 95 lub 115 koni. TSI to oczywiście silnik turbo. Pod maską testowanego egzemplarza pracował oczywiście najmocniejszy wariant, czyli 1.0 TSI 115 koni. ...115 koni oraz 200 Nm pozwala rozpędzić Ibizę do pierwszej setki w czasie 9,5 sekundy. Tak przynajmniej podaje producent, bowiem ja zrobiłem czas nieco gorszy, bo 9,7 sekundy. Ale było dość zimno i miałem zimowe opony, więc pewnie na letnich z lepszą trakcją 9,5 jest spokojnie do zrobienia.
W ogóle wcześniej w ofercie była Ibiza 1.5 TSI o mocy 150 koni, a to już była niezła rakieta. Do setki poniżej 8 sekund. Szkoda też, że nie ma Cupry Ibizy, mimo iż już w 2018 roku producent o tym coś wspominał. Niestety, ale póki co nic na to nie wskazuje, aby takowa wersja trafiła do produkcji. Ale mam nadzieję, że to cisza przed burzą i takie auto powstanie. Dobra, ale wróćmy do testowanej Ibizy. Silnik 1.0 TSI połączono z dwusprzęgłową skrzynią DSG o 7 przełożeniach. Taki zestaw świetnie się sprawdza, a Ibiza jest bardzo żwawa. Poważnie w mieście naprawdę sprawia wiele radości, a tchu brakuje dopiero na trasie i to dopiero tak przy 130-140 km na godzinę. Bardzo fajna jednostka. Do tego sympatycznie brzmi, jak to przystał na 3-cylindrową jednostkę. A przy tym auto nie pali bardzo dużo. Ja w mieście cały czas oscylowałem koło 7 litrów, a tak jak mówiłem, było w miarę zimno, no i nie jeździłem eko. Na trasie, gdzie jechałem głównie w terenie niezabudowanym z prędkościami 90-100 km na godzinę, zrobiłem wynik 5,3 litra. Ale też jechałem sam, a Ibiza jest bardzo lekka, bo waży niecałe 1100 kg w tej wersji silnikowej, więc każda dodatkowa osoba będzie nieco zwiększała spalanie. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to jest to taki typowy WAG. Gdybym jechał w aucie z zakrytą deską rozdzielczą, to nie wiedziałbym, czy to Skoda, Volkswagen czy Seat. Ale to niekoniecznie jest wada, bowiem Ibiza prowadzi się bardzo dobrze. Z jednej strony jest nieco sztywna i mało wychyla się na zakrętach, a z drugiej układ kierowniczy chodzi bardzo lekko i łatwo się tym autem manewruje w mieście. Dodajmy do tego jeszcze dużą stabilność przy wyższych prędkościach oraz akceptowalny komfort przy pokonywaniu dziur i mamy auto uniwersalne. I słowo uniwersalność to chyba słowo klucz w przypadku aut z koncernu WAG. Przed podsumowaniem standardowo cennik. Cennik Ibizy startuje od 52 500 zł za odmianę wolno ssącą 1.0 MPI 80 koni. Mocniejszy wariant 1.0 TSI, czyli z turbo o mocy 95 koni, kosztuje 58 500 zł. 115-konny wariant kosztuje natomiast 61 700 zł. Dla porównania, najtańszy wariant Volkswagena Polo, czyli bliźniaka Ibizy, z dokładnie tym samym silnikiem 1.0 MPI 80 koni, kosztuje 58 590 zł, czyli jest o 6000 zł droższy. Skoda Fabia natomiast, która jest trzecim bratem bliźniakiem, nie posiada w gamie 80-konnego silnika, tylko słabszy 60-konny, więc ciężko to porównać. Ale ma za to 95-konną odmianę TSI i tutaj jej cennik zaczyna się od 50 450 zł, czyli jest o 8 000 zł tańsza od Ibizy. Są też pewne różnice w wyposażeniu, ale z grubsza najtańsza jest Fabia, potem jest Ibiza, a następnie Polo. Oczywiście ceny podawałem z cennika podstawowego, bo WAG lubi robić promocję i nawet teraz w cenniku są wyprzedaże o 2 czy 4 tysiące złotych. Trochę nie wiem, jak ocenić Seata Ibizę. Z jednej strony to dopracowane i ładne auto, do tego praktyczne, ekonomiczne i całkiem żwawe. Z drugiej jednak nie ma niczego, czego by bliźniacza Fabia czy Polo nie miała, no może poza wyglądem. Ibiza jest z trojaczków najładniejsza i to w zasadzie jest jej jedyna zaleta nad braćmi. A szkoda, bo Seat kiedyś w moim odczuciu miał znacznie więcej charakteru, a teraz nawet ta jakość w środku wydaje się momentami gorsza niż w Skodzie. WAG chyba nie do końca ma pomysł na Seata. Szkoda.